Dziś zmierzymy się z tematem, o który wciąż pytacie, zarówno w komentarzach, jak i w mailach, a mianowicie z tematem mycia silnika, mycia ogólnie całej komory silnika. W jednym z poprzednich filmów parę osób zwróciło uwagę na fakt, iż mam u siebie wyczyszczony silnik. Pytacie, jak to robić, aby robić to w sposób w miarę bezpieczny. No i tak jak widzicie, trafiła do mnie w końcu laguna, która wymagałaby tego typu zabiegu. A przynajmniej moim zdaniem, jest tutaj niesamowicie brudno. Generalnie ten silnik raczej chyba nigdy nie był myty. Generalnie ten temat jest dosyć kontrowersyjną sprawą. Ludzie z reguły dzielą się na dwie grupy. Osób, które dbają o czystość pod maską i osób, które uważają, że jest to zupełnie zbędne, a wręcz może silnikowi zaszkodzić. Moim zdaniem owszem, może zaszkodzić, ale jeżeli robimy to w sposób niewłaściwy. Trzymając się kilku prostych zasad, jesteście w stanie zrobić to, myślę, że w sposób bardzo bezpieczny. Ja całą operację pokażę Wam na silniku 1.6.16V w Lagunie 2 przedliftowej. Praktycznie identyczna konstrukcja silnika występuje w wersjach 1.8.16V, 2.0.16V. Na początek kilka prostych zasad. Jeżeli będziecie się ich w miarę trzymali, nic Wam nie grozi. Pierwsza sprawa. Elektryka oraz elektronika i woda to nie jest dobre połączenie. Oczywiście do każdego silnika podchodzimy w sposób indywidualny, wyszukujemy w nim elementy, które wody nie lubią. Tak więc uważamy przede wszystkim na szynkę bezpieczników oraz przekaźników, która jest umieszczona pod maską, na wszelkiego rodzaju złącza modularne, łączące poszczególne wiązki elektryczne, ogólnie na połączenia. Nie znaczy to, że macie ich nie myć, wręcz przeciwnie. Umyjcie je, natomiast pod żadnym pozorem nie kierujcie tutaj bezpośrednio lancy w trakcie spłukiwania. Nie używajcie na te złącza wysokiego ciśnienia. Ogólnie należy pamiętać, że w tym silniku komputer sterujący jego pracą umieszczony jest pod akumulatorem, także tutaj również uważamy. Tutaj zresztą biegnie główna wiązka elektryczna do komputera wtrysku. Na co jeszcze warto uważać? Oczywiście przepustnica oraz jej połączenia elektryczne. Jest to co prawda podzespół hermetyczny, ale po tych kilkunastu latach jednak nie testowałbym jego wytrzymałości, zwłaszcza że element jest względnie drogi, także tutaj w tych okolicach również ostrożnie. Kolejna sprawa to alternator. On również nienawidzi wręcz wody. Zresztą większość użytkowników wszelkiej maści Fiatów na pewno Wam o tym powie, gdyż w tych samochodach alternatory umieszczone są wyjątkowo niefortunnie, albo tutaj na samym dole w miejscu sprężarki klimatyzacji. Oczywiście Fiat nie stosuje z reguły osłon od dołu silnika i cała woda się na alternator dostaje. Za to w nieco nowszych Fiatach alternator jest umieszczony tuż pod szybiem i oczywiście tutaj jest wyprowadzony odpływ spod szybia. Woda oczywiście wędruje sobie bezpośrednio również na alternator. Bardzo pomysłowe rozwiązanie. Nie mam absolutnie nic do Fiata, to są świetne samochody. Moja dziewczyna również taki użytkuje. Po prostu ktoś nie pomyślał. Każdy samochód ma zresztą swoje wady. Gdybyśmy tutaj wymieniali wady Lagun, to dopiero mielibyśmy na pewno małą wojnę. Każdy samochód zresztą ma jakieś tam swoje wady i niedociągnięcia konstrukcyjne. Ja alternatory traktuję w sposób szczególny. Mianowicie na czas mycia zwykły foliowy worek. Zabezpieczę sobie w ten sposób cały alternator od góry. Robimy to dosyć dokładnie. No i oczywiście, jak w przypadku każdego silnika benzynowego, układ zapłonowy. To również niezwykle czuły element, dlatego ja osobiście przed myciem akurat tej rodziny silników zawsze sprawdzam jedną rzecz, a mianowicie obecność o-ringów uszczelniających cewek na swoim miejscu oraz ich stan. Po prostu rozpinamy połączenie elektryczne, wykręcamy poszczególne cewki, nasadka sześciokątna 10 mm. Tak jak widzimy tutaj nasze uszczelnienie to już cewki po modyfikacjach, gdyż ta Laguna jest z 2004 roku, końcówka przedliftowej wersji Laguny 2. Tutaj mamy już naprawdę solidną uszczeleczkę, gwarantującą nam szczelność tego połączenia. Tutaj mamy zawsze sucho i idealnie. Natomiast tutaj dla przykładu mam nieco starszą cewkę. Tutaj jest miejsce tego o-ringu. Sprawdzacie po prostu, czy jest miękki, czy nie kruszy się oraz oczywiście, czy w ogóle tutaj jest. Jeżeli nie macie takiego o-ringu, nie ma problemu. Wystarczy, że kupicie sobie taki najprostszy zestaw o-ringów i na pewno coś dobierzecie. No tutaj jeszcze dla przykładu mam cewkę z silnika V6 Renault.
tutaj ta guma również musi być w dobrym stanie. W przypadku cewek każdego rodzaju gumowe uszczelnienia możemy sobie pokryć smarem silikonowym, takim jak na przykład do smarowania uszczelek samochodowych. Jego skład jest specjalnie tak dobrany, aby nie niszczył gumy, a wręcz ją konserwował. To Wam dodatkowo zapewni 100% niemalże szczelność tego układu zapłonowego na czas mycia silnika i nie tylko. Generalnie w ten sam sposób sprawdzamy pozostałe cewki. Ja tutaj akurat wcześniej wymieniałem świece, więc wiem, że wszystko jest w porządku. No i tutaj również absolutnie nie używacie bezpośrednio wysokiego ciśnienia z lancy. Polewamy to tak mniej więcej z góry, niezbyt wysokim ciśnieniem, ale intensywnie, aby dokładnie wypukać preparat. Skrzynkę bezpieczników od góry przykrywamy sobie woreczkiem foliowym. Dokładnie, to jest tylko pokazówka, oczywiście ja użyję do tego celu zupełnie nowej reklamówki foliowej. Na koniec oczywiście tutaj dosyć szczelnie to zamykam z reklamówką pod tą osłoną. Jeżeli chodzi o układ dolotowy, to ten wąż traktujemy również dosyć delikatnie i nie nanosimy na niego zbyt dużo wody wraz z płynem. On nam tutaj w przeciwnym razie rozmoknie i cały się rozejdzie. No kiedyś miałem się niestety okazję o tym przekonać. Sprawdźcie również oczywiście szczelność układu dolotowego, stan tych tutaj uszczelek, no aby nie było tak, że dostanie Wam się tam woda. Oczywiście nie muszę chyba tłumaczyć, że tutaj znajduje się wlot powietrza do silnika. Absolutnie tutaj nie kierujemy wody. Kolejna bardzo istotna sprawa. Silnik absolutnie myjemy tylko i wyłącznie, gdy jest w pełni zimny. Tam z tyłu znajduje się kolektor wydechowy, który w parę minut osiąga bardzo wysoką temperaturę. Jeżeli potraktujecie go strumieniem zimnej wody, no to z reguły pęknięcie tego żeliwa gotowe. I oczywiście związane z tym problemy. Kolejna istotna kwestia. Po nałożeniu preparatu, odczekaniu tych kilkunastu, kilkudziesięciu góra sekund, przystępujemy do spłukiwania całej komory silnika oraz tych wszystkich tutaj elementów dużą ilością wody. Absolutnie tutaj nie oszczędzajcie, dopóki leci Wam spod lancy jeszcze jakakolwiek piana, aż do momentu, gdy będzie leciała czysta woda. To jeden z najczęściej popełnianych błędów, niedokładne i niecałkowite spłukanie. Preparat w takiej formie pozostawiony na elementach silnika dalej, powoli, bo powoli, ale jednak dalej sobie działa i wyżera nam szczególnie powierzchnię izolacji przewodów elektrycznych oraz amelinum. Na to zwróćcie szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o te tutaj zakamarki, to jest to świetna okazja do ich dokładniejszego wyczyszczenia. Jeżeli macie tutaj pozostałości liści, to przed myciem komory silnikowej użyjcie sprężonego powietrza lub po prostu mechanicznie usuńcie je, gdyż w przeciwnym razie no po prostu spłyną Wam one do mniej dostępnych miejsc i tam będą sobie gniły, tak więc tego też się pozbywamy. Nie stosujemy również chemii do mycia silników celem wymycia tutaj tych elementów podszybia. Tutaj mamy mechanizm wycieraczek, który nie chciałby raczej, aby wypukać mu smar, na którym pracuje. Poza tym cały brud płynie Wam tam do tych niewidocznych tutaj otworów odpływowych, z reguły zatykając je. Jak czyścić podszybie pokazałem Wam już kiedyś w jednym z moich filmów. W opisie do tego filmu umieszczę również do niego link. Należy to robić osobno, oddzielnie, nie łączcie raczej tych czynności. Ten cudowny preparat do silników raczej tutaj zrobi Wam więcej szkody niż pożytku. Jeśli zaś chodzi o sam akumulator, oszczędzamy mu wody, a w szczególności wysokiego ciśnienia, aczkolwiek warto sobie go do kompletu wymontować z auta i dokładnie wyczyścić po prostu szmatą zwilżoną w wodzie. Szczególnie chodzi tutaj o okolice klem, ale ogólnie cała obudowa powinna być jednak czysta, nie tylko ze względów wizualnych. Na akumulatorze, który nie jest zbyt czysty, pojawiają się tak zwane prądy błądzące, niewielkie, bo niewielkie, ale jednak potęgują one zjawisko samorozładowywania się akumulatora, więc warto, aby był czysty. Oczywiście po takim myciu silnika, gdy wszystko tutaj będzie w miarę wilgotne, wyczyścimy sobie połączenia elektryczne klemy ujemnej, jak i dodatniej i odpowiednio je zakonserwujemy, ale o tym potem. Oczywiście strumieniem wody oraz preparatu omijamy także pasek akcesoriów, jak i układ rozrządu. Oczywiście, aby spotęgować efekt naszych prac, pozbywamy się wszelakich osłon silnika, takich właśnie osłon ozdobnych. Tutaj również ten plastik maskujący, jak i ten podłużny oraz obudowę akumulatora myjemy oddzielnie, używając do tego celu konwencjonalnych metod, czyli woda z mydłem. Będzie miało to na pewno bardzo pozytywny efekt wizualny, a przecież na tym nam również zależy. Uwaga na zbiorniczek podczas wyjmowania osłony, aby żadne zanieczyszczenia nie dostały się do jego wnętrza. Niezwłocznie go zakręcamy.
Te klipsy, wbrew temu co sądzi ASO, nie są jednorazowe. Wykręcając ten tutaj trzpień i następnie wyciągając, da się je bez problemu otworzyć, nie niszcząc ich. No tutaj jeżeli chodzi o ten fragment osłony, to po prostu zwalniam te tutaj zaczepy, odciągając je i wysuwam. I tak jak widzicie, wychodzi w całości, niczego przy okazji nie niszcząc. Zdemontowanie galanterii dało nam dużo lepszy dostęp. Możemy pozwolić sobie na dokładniejsze umycie na przykład obudowy wentylatora. Oczywiście również uważacie tutaj na silnik, aby go nie zalać od wewnątrz. Absolutnie tamte miejsca nie lubią wody. Jeżeli chodzi o elementy wygłuszenia maski, to oczywiście możecie sobie umyć to wygłuszenie, nawet bez jego demontażu. Przy czym zwróćcie uwagę, aby później zapewnić co najmniej dwudniowe tchnięcie tego wygłuszenia, tak jak teraz na otwartej masce, gdyż w przeciwnym razie woda będzie się Wam po prostu z tego lała bezpośrednio na silnik. Jeżeli chodzi o dobór chemii, to nie chciałbym tutaj Wam niczego reklamować. Ja od lat używam tego preparatu. Oczywiście zapoznajemy się z etykietą, działamy zgodnie z instrukcją. Generalnie każdy tego typu preparat, nawet w miarę tani, marketowy, poradzi sobie tutaj dosyć dobrze. Generalnie fajnie byłoby, gdybyście kupili sobie preparat, który nie działa w zbyt agresywny sposób na amelinum, gdyż robi się właśnie tutaj taka warstwa, to jest akurat upływ czasu, no ale te preparaty generalnie potęgują takie wrażenie, że robi się taka nieprzyjemna warstwa, no doczyścić to później jest dosyć ciężko, zwłaszcza, że tutaj mamy pompę wspomagania, do której jest trudny dostęp i tak dalej. Na to zwróciłbym uwagę przy doborze środka chemicznego. Ok, wiecie już mniej więcej na co zwracać uwagę, no i cóż, możemy przystąpić do pracy. Oczywiście bezpośrednio po umyciu, najszybciej jak się da, pozbywamy się resztek wody. W tym celu oczywiście użyjemy sprężonego powietrza. Jeżeli myliście również wygłuszenie, od niego zaczniemy. Rozpoczynamy oczywiście od elementów wyposażenia elektrycznego, które są szczególnie wrażliwe, czyli zapobiegawczy alternator, mimo tego, że zabezpieczyliśmy go na czas mycia, oraz cewki zapłonowe. No cóż, wstępnie
osuszyliśmy silnik z pozostałości wody. Ogólnie można powiedzieć, że wygląda to zupełnie nieźle. Zbiorniczki również jak nowe. Aż miło się na to patrzy. W stosunku oczywiście do tego, co było. A to wszak nie koniec naszych prac. Ja osobiście w przypadku tego silnika dokonałbym jeszcze kontroli stanu cewek zapłonowych, podnosząc każdą z nich i kontrolując, czy tam nie dostała się woda. Profilaktycznie można także przedmuchać to sprężonym powietrzem. Warto również zadbać o stan połączeń naszego akumulatora. Mimo tego, iż nie traktowałem akumulatora wysokim ciśnieniem, a wręcz go omijałem, to jednak warto odkręcić obydwie klemy. Następnie dokładnie je oczyścić papierem ściernym. Właśnie w ten sposób. Magia montażu. Powierzchnię wewnętrzną klemy również czyścimy. Korzystając z faktu, iż mamy odłączony akumulator, dokonujemy konserwacji każdego z połączeń elektrycznych. Po prostu wyjmujemy wtyczki. Również przedmuchujemy je sprężonym powietrzem i zakładamy ponownie. Wszelkiego rodzaju preparaty do konserwacji styków mile widziane. A mimo tego, iż te wtyki z założenia są wtykami wodoodpornymi i mają wszędzie tutaj uszczelnienia, to jednak nie zapominajmy o tym, że nasz samochód ma już prawie 15 lat. I generalnie warto jest przeprowadzić także taką konserwację. Odrobina pasty miedzianej nie zaszkodzi. Zabezpieczę również zewnętrzną powierzchnię klemy. Oczywiście tuż po odłączeniu klemy ujemnej zrobiłem to samo z klemą dodatnią. Możemy więc przystąpić do kolejnego etapu naszego czyszczenia, czyli konserwacji plastików. Używam oczywiście preparatu mającego właściwości antystatyczne. No w tej roli bezproblemowo sprawdza się dowolny preparat do konserwacji kokpitu. Oczywiście dla fanatyków autodetailingu to, co teraz robię, pewnie nie jest zbyt przyzwoite. Jeżeli macie oczywiście lepsze preparaty niż przysłowiowy plak, oczywiście je stosujcie. Nikt wam tego nie zabrania. Na pewno efekt będzie jeszcze lepszy. Aczkolwiek ja wiele lat z rzędu stosuję zwykłego plaka. Praktyka pokazuje, że przecierając sobie tak delikatnie, utrzymujemy jego czystość na bardzo zadowalającym poziomie. I wbrew pozorom nic się do niego nie klei. Chodzi mi tutaj o kurz i różne inne nieczystości pod maską. Dodatkowo ja tutaj oczywiście skleiłem to pęknięcie na pokrywie skrzynki bezpiecznikowej. Zwykła kropelka dała nam tutaj radę. Sami przyznajcie, że wygląda lepiej i aż tak bardzo nie rzuca się w oczy, a koszty praktycznie zerowe. Zarówno zamek maski, jak i zawiasy pokrywy komory silnika warto jest sobie zakonserwować przy użyciu białego smaru. Jest on odporny na wodę, na wypłukiwanie i z reguły sprawia, że nasz zamek, jak i cała pokrywa pracują aksamitnie. Oczywiście mocno wstrząsam. Następnie nanoszę niewielką ilość preparatu. To samo oczywiście z zawiasami oraz kilkukrotnie zamykam i otwieram maskę, aby preparat równomiernie rozprowadził się w zamku. To samo warto jest również zrobić od dołu naszego zamka, tak aby również i tutaj dobrze go zabezpieczyć. Nie zapominajmy również o gumowych uszczelkach pokrywy silnika. Z reguły przed sezonem zimowym każdy z Was zapewne konserwuje uszczelki drzwi, a o tych pod maską niewielu pamięta. Oczywiście na początek szmatka, trochę wody i wycieramy je do czysta, a następnie traktujemy preparatem specjalnie przeznaczonym do konserwacji uszczelek. To samo dotyczy również tej tutaj górnej uszczelki. Nie zapominajcie również o wężach gumowych. Je warto sobie zakonserwować po pierwsze ze względu na efekt wizualny, a po drugie dlatego, aby opóźnić procesy starzenia się gumy. Ja używam do tego celu specjalnego silikonu do uszczelnień gumowych, również w sprayu. Nanoszę go nieco na szmatkę i wcieram w gumowe węże. Tak jak widać i słychać zresztą, silnik pracuje bez zarzutu. Zalecam Wam przejechać się samochodem kilkanaście kilometrów w trasie, tak aby
temperatura pod zamkniętą już maską nieco się podwyższyła, aby ewentualne jeszcze pozostałości wody nam ładnie odparowały. Najlepiej z komputerem diagnostycznym połączonym z naszym samochodem, DDT-2000 bądź Clip, obserwacja parametrów odczytywanych przez różnego rodzaju czujniki, aby potwierdzić, że wszystko poprawnie podłączyliśmy po naszym czyszczeniu złącz elektrycznych. Jeżeli wszystko zrobiliście tak, jak jest to pokazane na tym filmie, dokładnie osuszyliście każde złącze, każdą wtyczkę, to nie spotkacie się z sytuacją, że po kilku dniach woda znajdująca się w różnego typu konektorach zacznie robić to co najgorsze, czyli niszczyć nasze styki. Będziecie po prostu jeździli bez problemów, jakby nigdy nic. Oczywiście na zakończenie naszej operacji również myjemy, czyścimy, następnie konserwujemy wszelkiego rodzaju osłony, galanterię, wkładamy to wszystko, no i możemy cieszyć się czystą i lśniącą komorą silnika. Jeżeli filmik był przydatny, bardzo się z tego cieszę. Pozdrawiam Was i do następnego razu.